Ja nie wiem, jak to jest, co bym nie robił, zawsze się spóźniał na trening, zawsze. Jakaś przyczyna zawsze jest. Naprawdę. Co bym nie robił, zawsze się spóźniał. Zobacz, dzisiaj miałem 9:30 być, nie? Wyszedłem i byłbym. Patrzę, telefonu nie widzę, nie? Kurde, gdzie mój telefon? Musiałem pół drogi potem znowu wracać. Treningu jeszcze nie zaczęli, tak więc mi się, wiesz, powiodło. Ogólnie ciężki dzień dzisiaj mam. Do biznesa trzeba się rozjechać. 2 treningi, ciężkie treningi, więc ciężki dzień czeka. No walka? Walka? Czy będzie ciężka? No, po co trenuję, żeby nie była? Zobaczymy. No, ostatnio też miała być bardzo łatwa, a niestety nie wyszło. Więc jedziemy treningiem. Przód, tył, zaciągamy. Popchać się trochę. Zmyłka na jedną stronę i dojście do jednej nogi. Goła wewnątrz. Robicie jeden krok, tu sobie podbijacie, łapiemy za jedną nogę. Łapiecie za jedną nóżkę i od razu sobie, wiesz, pociągnijcie na posadkę go. Posadkę, do posadki nie wychodzi, ktoś ma lepszą koordynację, od razu zabieramy nóżkę do góry. Nie obalamy jeszcze. Jak dojście do jednej, głowa wysoko, plecy wyprostowane. Ręka, głowa, zaciągamy, zachodzimy od razu za plecy, nie ma tam żadnych pauzów. Tu idź do niego, wyżej, klamrę. Hop. W tej chwili wszystko idzie super. Zgodnie z planem, waga schodzi, masz, wiesz, te 1,5 miesiąca, no to wszystko trzeba, wiesz, trochę przyspieszyć. Ale na razie w tej chwili wszystko idzie dobrze. Mam nadzieję, że, wiesz, wyjdziemy, wiesz, do tej walki bez kontuzji. Zobacz, jak ja mam ręce, jak on ma, zobacz. Jeszcze jak ciśnięte, bo on jest silniejszy ode mnie. Aha. Po swojej pierwszej walce przegranej trafił do UCA. Tak naprawdę to jest taki młodszy brat, który zawsze w ten sposób traktuje i osoba, który tak naprawdę można powiedzieć wszystko, co on potrafi, to jest zasługa, można tak powiedzieć, że mój Anzora, tak? I dlatego jest najważniejszą osobą, który zawsze jest mnie, jeżeli potrzebuje jakiejś pomocy, niezależny jakie to jest, zawsze dzwonię do Adama, do Mansura. Jeżeli coś trzeba przynieść, czy gdzieś pojechać, to dzwonię do nich. Jeżeli trzeba coś siłowego robić, pomóc czymś, to oni. Jeżeli zastępują treningu, to oni robią. Jeżeli trzeba coś załatwić, to oni robią. Jeżeli ktoś mnie pobije, to oni pojadą pobić jego. No więc wiesz, tak naprawdę de facto wszystko dzięki im. To są ludzie, którzy będą tak naprawdę pewne moje sprawy, które będą przyjmowali. Jeżeli kiedyś nie będę w stanie to prowadzić, nie będę chciał tego robić, więc ktoś musi być który będzie moimi rzeczami zajmować się. Miejsce jest szczególne, ponieważ to jest miejsce, które dla mnie też bardzo jest blisko, tak? Jestem tym miejscem związany na co dzień. Jest tam, mamy... 2008 chyba rok, albo 2009. Mieszkałem w Czeczenii. Koleżka mi dała jakieś płytę. I tam gdzieś, i mówi, że wiesz co, w Europie nasz taki koleżka mieszka i
który super jakiś sportowiec. I ja, wiesz, obejrzałem Mameda i myślałem, że no kurde, wiesz. I miałem marzenie spotkać Mameda. I przysięgam, ja Mameda nie znałem i już o Polsce nic. I tak się zdarzyło, że moi rodzice przyjechali do Polski, ja przyjechałem tutaj. Mój taki znajomy przyjaciel mówił, że chodź, pojedziemy do Mameda. I pojechaliśmy do Mameda i od tej pory ten Olsztyn wyjątkowe miejsce. I tam wracamy. Mi się nie udało tam zawalczyć, Arbiemu też, no Adam zawalczy. I jeszcze walka wieczoru z bardzo dobrym przeciwnikiem i jak nam się uda wygrać, to walczymy o pas. Bardzo wymagający zawodnik, który potrafi w stójce, potrafi w parterze, potrafi bronić, ale jednak znajduje też duże minusów i jego też, więc będziemy pracować, swoje lepsze strony będziemy rozwijać, jego gorsze sprawy będziemy łapać, więc jest walka bardzo ciekawa, ale na takim poziomie trzeba być przygotowany na takie zawodników. Nie mogę powiedzieć, że inni zawodnicy byli gorsi od niego też. To, co on zrobił z Chorzewskim, no to robi wrażenie, ale pamiętajcie, Adam to nie jest Chorzewski. I to jest raz, druga rzecz, my mamy swój plan i ja wierzę w 100%, że Adam tą walkę wygra. Wiemy, co nas czeka, to jest bardzo dobry zawodnik, ciężka walka nas czeka, ale my wierzymy w swoje siły, mamy na niego plan. Harry nawet w stójce trafiał jego. Harry nawet po prostu całą skierował się, jakby fokus miał na obalenie. Rozumiem jego sytuację, ale nie czuję żadnego presji, że Adam nie może z nim w stójce pracować. Nie mam żadnego takiej obawy, że Adam jest od niego gorszy w stójce, tak? Więc będziemy łączyć, to jest MMA. To będziemy włączać i obalenie, i o poddanie, i parter, i knockout, i na wszystko. W każdym płaszczyźnie uważam, że nic nie ujmując Chorzewskiemu, w każdej płaszczyźnie Adam jest lepszym zawodnikiem od niego. I absolutnie uważam, że Adam będzie najcięższym przeciwnikiem dla Brichta również, ponieważ z takim przeciwnikiem jak on nigdy nie walczył. To jest zawodnik, który ma moc w rękach, który jedno uderzenie może wyłączyć jego. Dwa, to jest zawodnik, który bije się i w stójce, i czuje się bardzo dobrze i w zapasach, i w parterze. I w ostatniej walce pokazał, że jeżeli nie idzie po jego myśli, potrafi wyciągnąć inne karty z kieszeni i walczyć w odwrotnej pozycji. Kondycyjne mogą zarzucać, widzieliśmy w jakim tempie walka. Na takim tempie, jeżeli pociągnę, pytanie jest takie, że i jak będzie wyglądał Brichta, ponieważ on ani razu na tej kategorii nie zawalczył pełne 3 rundy w takim intensywnym tempie. To też jest dla nas bardzo ciekawostka, który bardzo mocno bierzemy pod uwagę. Hodnotím to kladně, všechno bylo super, výborné vzpomínky. Já jsem byl nadšený, že to takhle dopadlo, že šlo všechno podle plánu, ale to nejhorší, co samozřejmě na tom zápasení je, tak je ta dieta. No. To hubnutí je pořád vlastně stejný teďka od posledního zápasu, každopádně je pravda, přibývají mi pořád věci mimo to zápasení. A za to jsem rád, protože zápasit nebudu do 80. Takže to beru na tom jako to pozitivum, ale samozřejmě ten mínus je i, že je prostě těžší se připravovat samozřejmě, no, ale to k tomu patří, no. No, já prostě jak říkám, že to je profík, no. On chodí trénovat tady, chodí trénovat tamhle na sparingy, tak pojede do Polska trénovat. Má to jakoby naplánovaný do toho zápasu tak, jak to má být, aby si dělal svoje aktivity, svoje YouTube postraný a trénování, no. Ale tam v tom červeném smogu se nebyl, ale vím, že tam má dobrou výchozí pozici, že ho zná, jakoby, že trénuje s tím Jakubem Vyklašem a takhle. A že víceméně dobrý gym, takže on tam je docela zpropagovaný dobře, jakoby takhle, co se týče sparingu i nějaký výkonnosti. No.
Hele, já vlastně ani nevím, ale jsem rád, že budu zápasit v Olštýně, zápasí tam i jeden z nejlepších kamarádů v Polsku, Igor Volodarčík, takže já se na to hrozně těším, nový prostředí, v Olštýně jsem nikdy nebyl, takže těším se. No určitě, já si myslím, že je to těžší soupeř než Kačmarčík, to jako nebudu rozporovat a myslím si, že Adam je lepší, no. Ale samozřejmě jako změna soupeře, no tak neuděláš nic, no, tak je to sport, no. V tom případě to neznamená asi nic, protože Leo je zkušený a myslím si, že si poradí dobře. Ještě jsme se o tom ani nebavili moc dlouho, jakoby teprve připravili nějakou strategii, ale myslím si, že když pojede to, co umí, tak se nemá nad čím překvapit, no. Většinou se snažíme vnutit náš styl, aby prostě tou agresí chodit dopředu a vynutit nějakou chybu od něj, aby udělal, no. Jo, určitě zprávy mi chodí. Kde koupí bilety, tak jim vždycky pošlu, že jo, odkaz, kde to mají koupit, takže myslím si, že pár Čechů tam přijede. Olštýn je hezký město, Gdaňsk taky, samozřejmě. Tam, že jo, nevím, jestli to víš, ale myslím si, že Jan Žižka tam zanechal dokonce i nějaký svůj odkaz, že tam snad dotáhnul až tam, myslím teda, někde jsem to slyšel. Jan Žižka z Trocnova, takže pro někoho modla, pro někoho velký plenitel. Ruszyły z tym lewym kopnięciem pod prawy łokieć Mameda Khalidowa. Nie udało się. Mamed Khalidov, to je největší ikona, jako to je gold polský, prostě to je jako někdo fakt, jako kdo chceš bejt, víš, prostě jako zápas špičkovej. Já si pamatuju, když Pino, že jo, když zápasil ještě za Hanuman, to už jsou léta páně, když zápasil s Mamedem, no. A to já jsem začal pár let potom, co oni spolu měli zápas. A někde jsem to viděl, někde na YouTube, nevím, nějaký sestři. Říkal jsem si, jako, že toho Pína znám. A říkal jsem si, viděl jsem někoho, jako je Mamed, a říkal jsem si, tak Pino je ale docela, Pino byl jako nejlepší tady, že jo, v té době, jako mezi Čechama. Někoho tak pokorního jsem hodně dlouho neviděl, no. To je neuvěřitelný, to je jako všechna čest před ním. S Leom je super pracovať, dá ego bokom a snaží sa pochopiť tie veci, ktoré ho učím a potom ich následne používať na sparingoch. So slabšími supermi používa tie novšie techniky, čo ho zrovna učím, potom pri serióznejších sparingoch využíva tie, čo už máme dlho vlastne naučené a postupne sa takto vyvíja, zlepšuje, nabaluje tie techniky a robíme ho viac a viac proti tomu jiu-jitsu, nech je odolný. Tak ja som videl len 2 zápasy toho Soldajeva. A vlastně v oboch 2 zápasoch byl celý čas v postoji, že to nehádzal moc na zem. Takže ten wrestling background som veľmi neviděl. Pričom ten Kačmarčík aj pekne strajkoval, ale aj bral tých typkov do zád a nejako sa snažili im loviť záda. Čiže z toho, čo som videl, tak ten Soldajev moc nevrestil a nerobil to jitsu. Takže tohle já pripravujem skorej na to, aby na ňo nefungovalo to jiu-jitsu, mohol sa v klidku postaviť a tam spraviť svoju prácu. Čiže nejako ten cieľ sa nemení od supera k superovi, skorej dať mu nejaké základné nástroje na to, aby bol imunný voči submisiám, aby bol imunný voči tomu, že ho podrží na zemi a mláti ho tam, vedel sa ľahko postaviť a tam spravil svoju prácu. Tak úprimne si myslím, že to bude prebiehať podobne ako ten minulý zápas. Bude sa snažiť chvíľku ten super s ním držať to v postoji, potom pochopí, že to moc nejde, bude sa ho snažiť na zem hodiť, kontrolovať ho tam a tam si myslím, že Leo spraví dobrú prácu, vstane hore a ukončí to v tom postoji. Everything is possible in life. You have 2 arms, you have 2 eyes,
You have two legs. Odniesienie do Romero, jeśli ktoś kojarzy. Mam nadzieję, że mi to wyszło. Czy Patryk zrobił ci prezent? No, można tak powiedzieć, że tak, bo teoretycznie, wiesz, miałem negocjacje jeszcze, więc oni musieli szybciej, wiesz, ułamać się na moje zasady. ogólnie można tak powiedzieć, na jego nieszczęście, no to ja skorzystałem, tak można powiedzieć. No, źle to brzmi, ale no niestety tak to wyglądało. Jak najszybszego zdrówka życzę, Patryk. Wiesz, nigdy nie mieszkałem w Olsztynie, ale dużo jeździłem do Olsztyna. Za czasów jeszcze dzieciaka to tam często bywałem. No i z racji tego, że mamy stamtąd pochodzi, a Mamet, wiesz, no jest jednak osobą, dzięki któremu można powiedzieć w Polsce, no Czeczeni są bardziej znani. Więc na pewno to jest. Tak, no nie chcę mówić, że wiesz, że nie wiadomo jak szczególnym miejscem dla mnie jest, bo szczególnym miejscem dla mnie to Warszawa, bo tu mieszkam już prawie 20 lat. Więc bliżej serca no to do Warszawy mnie, ale tak, poza Warszawą to Olsztyn. Ogólnie powinienem fryzurę zrobić też jakąś porządku. Na razie, jak to mówią, szef z dziurowe buty, z tą wagą to u mnie zawsze jest tak. Ja nie wiem, ja dietę, wszystko trzymam, wiesz, nie podjadam nic, to ta waga u mnie chodzi jak chce, nie? Kiedy ma humor, to schodzi, kiedy nie, to stoi 3-4 dni, a za dużo czasu też nie mam. Jak się wchodzi w zastępstwo, to w ogóle inaczej jest. Otworzyłem serwis otworzyłem. Trzeba było, wiesz, jak jeszcze KS-u, wiesz, ciężko było podpisać kontrakt, mówię, dobra, coś trzeba robić w życiu, bo ten sport to kurde, no wygląda jak wygląda na razie. Więc otworzyłem serwis. Ale być przedsiębiorcą w Polsce okazuje się, że nie jest łatwo. Już rozumiem, czemu KS-u, kurde, wiesz, tak ciężko było dać te pieniądze, podnieść w sensie tą stawkę. Bo za pracownika płacić, no w KS-u to jeszcze organizację, wynajęcie hali, no tam to wiesz, no ja to, wiesz, przy KS-u to na razie taki mały biznes, nie? Ale przedsiębiorcą czy prowadzić biznes w Polsce jest tak ciężko, jeśli chodzi o te podatki, to wszystko, ZUS-y, nie ZUS-y, pracownicy, no nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Rozumiem, czemu ludzie, wiesz, nie ryzykują, nie otwierają biznesy i pracują od miesiąca do miesiąca po prostu, no i nie robią, wiesz, to co chcą teoretycznie, bo większość tych, którzy pracują w biurze czy w innych miejscach, no to nie robią, bo to było ich marzenie. Jak jeszcze z Mansurem się uczyliśmy w technikum turystycznym, to ja wiedziałem, że nigdy nie będę, kurde, nie będę pracował w biurze turystycznym, czy będę jakimś, wiesz, tym przewodnikiem turystycznym, to wiedziałem, że nigdy nie będę, bo to nie była praca dla mnie. Ja to tylko kończyłem, żeby ukończyć szkołę. Ale zawsze, wiesz, od początku tak sport myślałem, no okazuje się, że ten sport też nie jest łatwy. Więc nic w tym życiu nie jest łatwe. Jest łatwo siedzieć w domu i narzekać, ale niestety trzeba, wiesz, wyjść z strefy komfortu, ruszyć, tak powiem, 4 litery i popracować w tym życiu, bo no, za darmo nic się nie dostaje. No i to też jest sprawiedliwe też. Jakby za darmo wszystko się dostawało, to bylibyśmy tak zepsuci. A tak przynajmniej wiemy, że żyjemy. Ciężkie czasy budują, wiesz, mocnych ludzi. Mocni ludzie tworzą łatwe czasy budują, jak to się nazywa, słabych ludzi. Słabi ludzie budują ciężkie czasy. I tak to się kręci. A jakby tak nie było, to by było nudno. Fajnie będzie, jeśli, wiesz, zacząłem od małych takich przedsiębiorstw, zacznijmy, no nie wiem, no jak to nazwać, kurde, mały biznes, bardzo mały. I wiesz, i ta nazwa Wei, wiesz o co chodzi? Ona jest znana na całym świecie. Bo jeśli coś robimy, to trzeba robić to, wiesz, z myślą o dużo rzeczach. Słuchaj, logo wisi. To jest nasz boks i ten też. Ten z tyłu, co tutaj, nie wiem, pianę robią, ocieplają ten z dach.
I tu będzie lakierna blacharnia, nie? Tu jest mechanika. Zobaczmy, co pracownicy robią. Pewnie, wiesz, siedzą w telefonach, 100%. Albo mają samochód. Nie, nie mają niestety. Salam alaikum. Słuchaj, poważni ludzie, poważne, kurde, stanowiska mają. To jest nasz Max. Pokaż kochanego Maxa, mechanik. Co jeszcze? Bo dzisiaj samochodu nie mamy, bo dzisiaj nie malowali. Ocieplali dach, ale to brzydko wygląda. Trzeba będzie to jakoś zamazać czymś. Ogólnie tak to wygląda. Zaraz nie wiem, na dniach jeszcze kolejny podnośnik ma przyjechać. Będą 2 podnośniki. Na razie ten cały czas pracuje. Nie ma chwili odpoczynku. Mamy tu pokój. Sami robiliśmy. Sami robiliśmy. Łazienka, pokój. Tam teraz będziemy robić lakiernię. Właśnie widziałeś, wspólnik pojechał z pracownikiem kupić różne rzeczy. Jeśli masz problem z samochodem, jeśli masz problem z lakierem, jeśli masz cokolwiek z samochodem, albo po prostu chcesz przyjść, no to zapraszamy do Way Service. Więc tak to działamy. Nie tylko barberem człowiek i sportem żyje, ale też... Wiesz, lubię samochody, więc mechanika akurat się przyda. Nasz German to jest nasz elektryk. Nasz dobry elektryk. Przywitaj się z fanami KS-u. Trzeba wjechać z moim samochodem, wymienić opony przednie i klima coś nie działa. Sprawdzimy. Sprawdzimy, jaki poważny. Od dzieciństwa ogólnie mam, że lubię szybkie samochody. Zawsze marzyłem o szybkich samochodach. Ja tu zrobiłem stage 2 i mi to już nie wystarcza. Muszę przerobić, kurde, na przerobić albo kupić nowy. Zobaczymy, ale tak mi się podoba ten samochód, że... Ja specjalnie zatrudniłem pracowników, żeby pracowali, ale mówią, nie, dzisiaj sam będziesz musiał pracować. Z pracownikami jest tak, jak widać. Czasami, kurde, trzeba samemu. Myślałem, że ciężej zejdzie. Najlepsze jest to, że pewnie jeszcze ze mnie hajs wezmą. Ja tu jak pierwszy raz auta nie mieli, wjechali, mówią, zobaczymy, co tam jest, i 4 koła ze mnie wzięli. Zobaczymy. Ja dziękuję, zobaczymy. German, to ja jestem pracownikiem, czy wy? Ja cię kręcę, dobra. Dobra, szefie, przepraszam. Łowa! Jest. Najcięższa część. Czyli zdjąć opony z felgi. Nie za bardzo to umiem, pierwszy raz w życiu to robię, ogólnie tamte też robiłem pierwszy raz w życiu, więc było dobrze. Coś tam mi wytłumaczono. Zaraz zobaczymy. Hop. Tak. Tak, co dalej było? Dobra, tu jest blokada, jest. Aha, za mocno. Czekaj, hop. Tak, dalej co było? To. Kurde, opony nie są, te moje felgi nie są tanie, ale dobra. Hop. Podobno trzeba ten. Hop. A, jest. Mamy. I co? Jest, kurde, dobra. Nie no, kurde, jakie MMA. Trzeba się zająć tymi felgami i oponami. I co? No co? A, już? Joho! Moja taktyka zła. Mówi, że ludzie by się śmiali, ale chyba na tym to polega wszystko. Nie no, to nie jest kurde lekkie.
Oni chyba nie wiedzą, że umiem uderzyć z prawej dobrze. No. Normalne, dobrze jest. Jeśli ktoś te opony wymienia na co dzień i teraz to widzi i się śmieje ze mnie, ja to pierwszy raz w życiu robię. Przyjdź po boksu i zobaczymy, jak u ciebie to będzie. Dobra. Kurde, no nie wchodzi to. To trzeba podrzebować. Tak, ty tam po cichu dajesz, ja po cichu będę przed... Dawaj. Dobra, walisz to. Bez opony będzie. Wiesz co, mechanikę zaczęliśmy, bo mój wspólnik cały też dobrze orientuje się w samochodach i zawsze naprawiał jakieś samochody i zawsze chciał jakąś mechanikę otworzyć. No i mi zaproponował coś takiego. A ja też lubię samochody. Lakiernie zaraz otwieramy, blacharstwo, więc planujemy otworzyć właśnie takie serwis gdzieś, wiesz, tuning i tak dalej. Taki garaż, nazwijmy to garaż, taki, gdzie można, wiesz, przyjdziesz, zrobisz konkretny tuning, obkleisz, detailing, wszystko. Mamy duże plany. Jak to wyjdzie, co wyjdzie, to tylko Bóg wie. Ale my będziemy robić wszystko, żeby tak było. Co? Trzymaj. Dawajcie, samochód, na razie. Ty, Adam. Jak to chodzić będzie? Ze swoich, kurde, jeszcze ze swoich, dobra, no ile tam jest? No ile tam jest? Minimum 150 się należy. No to 100, dla mnie 100. Proszę o 100 zwrot. Kurde, jeszcze swoich zdzierają, jak to jest, no. Co? Dziękuję. Dobrze, że zniżkę zrobili. Dawaj, Max. Jednou to přijde, no, jako by, protože on sám říkal, že nechce jít titul, kvůli tomu, že se 5x5. Myslím, že fyzicky připadá dobře, že by to zvládnul dobře i v hlavě a takhle, ale prostě uvidíme, no, já si taky myslím, no, že když to padne, tak to padne, no, ale jako určitě si nebudeme vybírat soupeře, to o to tady my nejsme, o to jste tady vy, u KSV, aby nám dávali soupeře a my budeme všechno, no. Samozřejmě on ví sám, že to musí jednou to bude, no. Nechtěl bych jít ani v Praze, ani ve Francii, nechci jít s Parnázem. A nechci jít o titul, nechci hubnout další půl kilo. Tečka. Stačí? Nechci zápasit ve Francii ani tady, nechci hubnout půl kilo. Dobrý. Budu gatekeeper v téhle divize. Už to půl kilo, nikdo, ať mi o tom ani, že tam ještě nějaký půl kilo musíš ještě dát dolů, nikdy už, nechci to vidět. Ne, šlo to dobře, ale víš co, tam jde o to, že prostě já se nechci cítit jako nic, prostě úplně k ničemu. Jako, mě to prostě nemyslí a když mi to prostě 14 dní, 3 týdny nemyslí, tak všechno stojí, nemám na nic chuť, nechci nic dělat. A to je to, kde přicházím o peníze. 15 minut se cítíš skvěle, anebo se prostě měsíc cítíš k ničemu, přijdeš o peníze, tak radši si vyberu, abych se necítil měsíc a nepřišel o peníze, než abych se 15 minut cítil dobře. Jednoduchý. Tak nechci do Francie. Chci být v klidu v Čechách, anebo v Polsku. Tady to mám rád. Francie samozřejmě mají krásnou architekturu a víno, že jo, designer clothes. Z Francie, tam mám ještě rád i v kuchyň, že jo, samozřejmě. No jo, ale tím to tak jako všechno asi jasné. Jak kolik mají plusů, tak bohužel tolik mají i minusů, no. Takže jako nevím. Nechtěl bych do Francie, i když mě láká jako ten steak pommes že jo, jak dělají s těma hranolkama, a s tou omáčkou její pepřovou. Tak jako to mě láká, ale to není nic, co by si nedal jako tady v dobrý francouzský restauraci.
jestli tam jsou rožky, prosím. Ty nikdy jsem v tom nebyl. Ne jo, o nic nepřichází. Není to tvá oblíbená část, jo? No, můžu ti říct, že zažil jsem rozhodně jako příjemnější věci. Ale co ta forma? Je tam. Typneš si, byl jsem teď na měření, kolik mám procent tuku? 7, 6, 7. Míň, Tak. 5, míň, 4, míň, 3, 2,5. 2,5. Teď. Teď. To není zdravý, ne? A ten sport je zdravý? ale udržovat 2,5% tuku je hrozný, ne? No jako je to hrozný, no. Není ti zima furt? Je, no. Je mi furt zima. Myslíš, jak moc myslíš, že se mi tam chce? Na stupnici od 1 do kolika? Do 10? No. Tomu si říkal tak 3. Jako, počkej, 10, jako, že se mi tam chce nejmíň. No, jo nejmíň, tak 8. No, 10. Byl blízko. To budeš dlouho vůbec? No, 4 minuty, no. 4 minuty, dobře. Pojď, on stačí, když budeš tady a pevnu to, takhle. A kolik tam je stupňů? Minus 100 cirka. Minus 100. Něco takového. Dobrý. Ty vole, to zamanulo z toho. Dobrý, co? Minus 109 jsem viděl, no. To je jako pocitová, jako ono to má minus 80, ale ta pocitová teplota je tam minus 40 cirka. Mám těch zápasů hodně prostě, no. A dlouho jsem neměl žádnou dovolenou, prostě nic a víš, jsem rád, že se mi daří jako v osobním životě, že ten sport mě prostě naučil disciplínu a asi i to bude nějaký faktor, že jsem prostě vytrvalý ve všem, co dělám. Takže tady samozřejmě musím myslet na nějakou svoji budoucnost, co bude jako, až bude, že jo. Až nebude sport, tenhle sport, víš, jako máš nějakou životnost. Samozřejmě, jako čím seš nižší váha, tak tím ji máš de facto kratší. Tak, teď jsme byli tady v Blue Orange Resortu na kryokomoře a teď půjdeme na vitaminové infuze, doplnit vitamíny a ještě trošičku podpořit regeneraci.